Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój Hof Bergman. Jest to mapka w wersji 1.1.01, więc z drobnymi poprawkami. Do tego przyznam się, że mamy też nowego paka, zobaczcie. Ostatnio ze strony Endiego pobrałem aktualizację do Universal Tank Pack, tak? I w tym Tank Packu pojawiły się dwa samochody MAN, taka beczka, która ułatwia pobieranie gnojowicy od sąsiadów, no i ten sam samochód, tylko w wersji bez beczki. Okej, słuchajcie, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Otóż muszę Was na wstępie przeprosić za mój głos, ale jestem odrobinkę przeziębiony i powiem otwarcie, że podchodzę drugi raz też do nagrywania tego odcinka. Więc wracając do przeziębienia, przepraszam najmocniej, jeśli zdarzy mi się kaszlnąć. Troszeczkę będę starał się zatrzymać w tym czasie nagrywanie, żebyście Wam uszy nie popękały. Natomiast co do nagrywania, ponieważ troszkę mi się źle nagrał, w ogóle mi się nie nagrał dźwięk i to pewnie spowodowane było tym, że tutaj testuję też nowe słuchawki. Jeśli jesteście zainteresowani jakie, to dajcie znać. Niedrogie, niecałe 200 zł, bezprzewodowe. Ostatnio na promocji, takie byle co w sumie, ale no cóż, szału nie ma, ale działają. I człowiek ma głowę wolną od kabli, póki co. Dobrze, słuchajcie, co jeszcze z nowości? Z nowości jeszcze mamy taką rzecz, że zdecydowałem się wsiąść do pojazdu. Tak, zdecydowałem się załatwić w sklepie wózek widłowy. Jako tak zwaną własność sklepu to będę traktował. No bo to nie może być tak, żeby w sklepie nie można było, że tak powiem, zapakować czegoś, bo sklep nie ma wózka widłowego. Uważam, że wózek widłowy powinien być, więc jest po prostu. Dobrze. I od czego my dzisiaj zaczniemy? My dzisiaj zaczniemy, proszę Państwa, od rybek. Zaczniemy od rybek, a dokładnie od tego, że ja kupię przyczepę, tą, którą żeśmy ostatnio... O, jaki fajny pan. A co on ma na twarzy? Czekajcie. Że to niby jest zarost? What the fuck? No cóż, no tak jakoś mu się to golenie nie powiodło. Dobra, ja zacznę od tego, że kupię przyczepę, tą, którą żeśmy ostatnio wozili big bagi z kompostem, bo ona się fajnie sprawdziła, a zakładam, że kompost jeszcze będę woził. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego chcę tą przyczepę kupić. Powód drugi jest też taki, o, w końcu znalazłem przyczepy. I to było, jak mi pamięć nie myli, ta przyczepa. Ta przyczepa. Ta przyczepa w wersji przyczepa na belle. Nadstawka standard przyczepa na belle. O, w takiej wersji. I mam nadzieję, że tylko pytanie, aha. Autoload jest do tej przyczepy. Włącz. Przyczepa do kłód. Przyczepa skrzyniowa. Przyczepa z plandeką. Standard przyczepa do bel. Aha, taki ten.
Standard, załadunek poziomy włączony, włącz załadunek z boku. Powiem otwarcie, że ja już nie pamiętam. Nakładanie się stref. Aha, liczba obszarów ładowania. Bo to są ustawienia. No dobra, niech i tak włącz załadunek z boku. No może tak zostawmy. Zasięg podnoszenia może nie. Zapisz ustawienia pojazdu. Aha, autolot dla tego pojazdu. A to nie chcę. No to zamknij. Załóżmy, że wszystko będzie tutaj ok z tym autoloadem. I byśmy tą przyczepkę sobie kupili na 6 miesięcy tym razem. Albo na roczek, co 3400 będziemy wydawali. Może ustawmy na rok, co prawda to 5%, ale nie takie wielkie pieniądze. Pieniędzory. Dobra. Przyczepa jest zakupiona i ponieważ idziemy na rybki, a jesteśmy już w sklepie, to od razu, słuchajcie, przejdziemy do... Gdzie to będzie? Nie tu. Przejdziemy do zakupu skrzynek na ryby, bo tych skrzynek na bank nam brakuje. Tu chyba są skrzynki, tak. No i tych skrzynek kupimy ile się da, czyli pewnie 12 to nie jest dużo, jak się okazuje. Weźmy drugie 12. Ok, i to będą 24 skrzynki. Myślę, że na razie styknie. Weźmy też trochę karmy dla ryb. 8. No dobra, niech będzie 8. I weźmy też trochę opału do wędzenia, czyli tych zrębków. Też myślę, że 8 będzie w porządku. Okej. Chociaż tak myślę, że... No dobra, weźmy 8. Najwyżej wrócimy jeszcze raz. Bo dzisiaj będą ryby na pewno. Co jeszcze kupujemy w tym sklepie? O, i pan się zmienił w panią sympatyczną. Tak, pani wszystko rozumie. Dziękuję bardzo na tą chwilę. Na tą chwilę w sklepie to już wszystko. Mamy tutaj skrzynki, które dziwnym trafem, nie wiem dlaczego leżą, już pospadały. No i mamy tą naszą przyczepę w całej okazałości. Bardzo mi się podoba przyczepa. Mamy nasz sznurek. No i dobra, teraz by wypadało coś zrobić, żeby tą przyczepę przywieźć do tych... Tylko czy ja chcę tą przyczepę zabrać do rybek? Jak ja to sobie wykoncypowałem? No może i tak. No tą chwilkę byśmy spróbowali, gdzieś tu stoi nasz ciągnik, o właśnie tu, bo był ostatnio myty, więc wsiądziemy sobie do tego Landiniego, odpalimy i myślę, że to jest chyba do Landiniego. Nie, może pojedziemy... czym my byśmy mogli pojechać? Tak się zastanawiam. Może nie Landini. O, jajka. Dobra, skoro jesteśmy przy jajkach, to może zróbmy sprzedaż tych jajek.
bo tak jak mówiłem, jeszcze jest grudzień, jeszcze jest dobra cena tych jaj. Albo nie mówiłem, ale wydaje mi się, że mówiłem w poprzednim odcinku. Więc pojedźmy te jajka sprzedać, skoro już mamy je pięknie zapakowane. I tu muszę powiedzieć, że rower jest bardzo fajnym środkiem transportu tutaj, na tej mapce, z tą przyczepką. On, popatrzcie, rozpędza się aż do 40. Co prawda z tą przyczepką to nie wiem, czy taką prędkość nabierzemy. I też, popatrzcie, się jajka nie sprzedają, dopóki nie odepniemy pasów, nie? To też jest tutaj fajne, nie wiem, w tym punkcie skupu, ale to chyba już jest zależne bardziej od punktu skupu, czyli od Gianta, a mniej od tego moda na rowerek. Dobra, więc mod chwilowo tutaj zostanie. Jajeczka sprzedane, a my byśmy chcieli nie do tego lizarda. My byśmy chcieli się tutaj przeskoczyć do tego sprzętu i byśmy pognali po pierwsze go zatankować. Po pierwsze go zatankować, a po drugie trochę naprawić. A Landinego to ja przeznaczę na przejazd do winnicy, bo zdradzę sekret, ale następny odcinek to będzie chyba o winnicy, bo tam jest dużo roboty. Czy myślę, że to coś się tam pojawi do roboty. Natomiast dzisiaj trochę tak w moim stylu chaotycznie, a trochę nie, gdyż troszeczkę, tak jak mówię, miałem problemy z nagraniem dla Was tego odcinka i nagrywam go drugi raz, więc już troszeczkę sobie pewne tematy przemyślałem i myślę, że będzie to bardziej uporządkowane. Na razie tylko weźmiemy paliwo. Ok. Na szczęście koszty paliwa nie są jakieś tragiczne. Ciekawe, czy jakbym tutaj stanął w tej myjni, to by mi się traktor umył. To by też mogło być nie głupie, gdyby ta myjnia jakoś działała. No ale słyszycie dzwony? No, to jest to, dzwony biją. Bo tam żeśmy obok kościółka przejeżdżali. Dobra, jeszcze tutaj wjedźmy, zróbmy szybką naprawę. U pana mechanika. Coś ma z twarzą ten kolo i tamten poprzedni też, ja nie wiem o co chodzi. Napraw tak, napraw tak. Nie lubię popsutym sprzętem po prostu jeździć. I pewnie, a nie, nawet mi to nie odpadło, o dziwo. No ale jak już byłem u tego mechanika, to mogliby mi chociaż umyć ten mój ciągnik, no ale takie serwisy, że tak powiem fabryczne, autoryzowane, to zwykle po serwisowaniu ten sprzęt jest umyty. Teraz pytanie za 2 punkty, czy ja na tą przyczepę będę w stanie załadować automatycznie te rzeczy, czy też mi się to nie uda. I żeby to sprawdzić, ja będę chciał podjechać tą przyczepą. Rozpocznij ładowanie, lewy Shift R. Słuchajcie, to jest bomba. Zobaczcie. Zapakowało mi się. Ten autoload działa tutaj po prostu znakomicie. Ja te skrzynki zawsze ręcznie pakowałem i mnie coś brało. Proszę bardzo. I tu mamy wszystko pięknie. Prawie. Nie można ładować podczas jazdy. No to stoję. I od razu się pasy zapinają. To jest ciekawe. No ale jeszcze jedna skrzyneczka.
Tak się zastanawiam, skoro ten autoload tak cudnie działa. To może by jeszcze jakieś 12 tutaj nie dokupić. Bo bardzo szybko te pojemniki wychodzą między Bogiem a prawdą na te ryby, bo one tylko mieszczą 25 litrów, nie? Więc weźmy jeszcze tych skrzynek do transportu ryb. Kupmy jeszcze 12, to na tą przyczepę doskonale wejdzie. Ok. No, dzięki pani. Pani się już przebrała i inaczej troszkę wygląda, ale nadal jest sympatycznie. I to najważniejsze. No więc spakujmy resztę tych pojemników. O, i pięknie mamy zapakowane. W sumie 36 pojemników, uważam, że to całkiem sporo. I tutaj ta przyczepa z tym autoloadem to jest po prostu mistrzostwo świata. Ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ ładowanie tego ręczne to naprawdę jest duża mordęga, a będziemy to robić. Nie bójcie się, nie ucieknę od tego. A będę musiał te wszystkie pojemniki zdjąć z przyczepy i ustawić przy stawie, nie? Więc cóż, no to jedziemy, bierzemy się za te ryby. Tych pojemników nie widać, to jest ciekawe. Widać tylko karmę i zrębki, nie? Aha, widać ryby wędzone 0 kg. A, takie coś. Czyli pusty pojemnik jest traktowany jako ryba wędzona, czyli to, co tutaj może w nim się pojawić tak naprawdę. No dobra, wszystko pięknie. Tylko będę miał jeden problem, bo z tego co pamiętam, to ten staw tam nie ma za bardzo miejsca, żeby takim dużą przyczepą manewrować. Mnie to trochę tutaj deprymuje, co ja będę tutaj, nie podciągnę tego? Pociągnę, w końcu to jest ciągnik, kurczę, do ciągnięcia, więc pod górę powinien pojechać. Może wolniej, ale powinien, tym bardziej, że jest świeżo po mechanicznych naprawach i zatankowaniu, tak? Dobra, która droga prowadzi teraz do stawu? Zerkam na minimapę i wydaje mi się, że to będę mógł tutaj już skręcić. Tak, dobrze mi się wydaje. W sumie to jest 40 chyba 5 odcinek, a ja nadal się zastanawiam, jak dojechać do stawu. To pewnie wina jest też tego, że tutaj ciągle się teleportuję. Ja nie dojeżdżam. Ta droga sama w sobie prowadzi do takiej wielkiej łąki. Pamiętacie, kiedyś tam pojechałem? I się troszkę zagubiłem. Czy to była ta droga tutaj teraz w prawo? Co będzie? Chyba ta w prawo. Tutaj jest chyba ta łąka. Dobra, jesteśmy przy stawie i teraz jedyne co, to zerknijmy na to, ten teren z góry. Czy ja będę w stanie to objechać dookoła i zawrócić tą przyczepą? Wydaje mi się, że jest nieduża szansa tam przy tej oczyszczalni, że ja będę w stanie coś działać tam gdzieś. Jakiś drobny, może zawrotkę wykonać, bo wjechać tutaj i utknąć to by było słaby pomysł. Naprawdę słaby. Dobra. Myślę, że tu będzie git. Pasy odpięte. No i zabieramy się za rozładunek. Zacznijmy na razie od tych skrzynek, co mamy.
No i teraz jak zmusić te drzwi do otwarcia? O, hajcuje się, nie chciałem. Powiem otwarcie, że otwarcie tych drzwi nastręcza mi dużą trudność. A, no i teraz będę prawie. Są moje rybki wędzone. Dobra, zacznijmy je. Chociaż te skrzynki są tak ładnie ustawione, że może bym wziął jakąś z tych. O, pięknie. No i tak byśmy chcieli, żeby się rozpoczęło opakowanie. No dobra, coś się pakujemy. Od razu włożymy ten z rębki i przyniesiemy następne. Hop. Hop. Ile tu jeszcze brakuje? O, to jeszcze na pewno jedna wejdzie. Jeszcze jeden woreczek. No właśnie, to jest to, co lubię najbardziej, że te woreczki mi wypadają potem. Dobra, to mamy już maksa, jeśli chodzi o woreczki. To woreczek tutaj może zostawmy, niech on sobie leży i czeka. Ile tu mamy tych rybek? 25. Dobra, weźmy. Weźmy, zostawmy, zaraz włożymy do chłodni, a my weźmy kolejną skrzynkę. No i taka ta robota jest, słuchajcie, że trzeba tutaj te skrzyneczki napełniać zwyczajnie. Dobra. Ryby znikają, to znaczy, że się skrzynka napełnia. My zacznijmy te skrzynki tutaj zabierać i układać. W tym czasie, hop. Ile tu mamy? 25, dobra. To potrzebujemy kolejnej skrzynki. Jakiejkolwiek de facto. No damy ją gdzieś tu, powinno być git. Ryby same nie znikną, ale... Szkoda, że tutaj tak do końca nie widać. O, złapał. Gdzie ten trigger łapie, nie? Dopiero jak ta ryba się pojawia, to mamy jakąś w miarę pewność, że jest ok. No, to mi się często zdarza, jak w tym trybie biegania mam skrzynkę, to że ją po prostu rzucę. Z drugiej strony ten tryb chodzenia jest tak wolny, relatywnie. Ile my tu mamy? Znowu 25 i 23 zostało. No to nic nie szkodzi. Te 23 zaraz zabierzemy. Tych skrzynek mam dużo, tak? Bo z tego co pamiętam 36 sztuk, więc troszkę ich będę tutaj rozładowywał. Ja z Wami chcę rozładować te ryby wędzone przede wszystkim. Dobra, schodzą. A zaraz z skrzynki zrobimy cięcie i one, że tak powiem, czy to już wszystkie? Prawie. Co tu dwie zostały? Serio?
23. No i? No przecież uwędzona jest. Słuchajcie, znowu mi coś zostaje i ja tego nie rozumiem. Ryby jedna, a tutaj w tym jest, że jeszcze jedna została. A tu mamy 23. No może niby się to jakoś zgadza, dobra. A nie tak chciałem, ale nie szkodzi. Zapakujemy te skrzynki teraz do naszej chłodni. Bo już niedługo, bo w styczniu będzie sprzedaż. Ok, i byśmy z chłodni z kolei coś wyjęli, nie? Tak. O, słychać tą maszynę. Myśmy chcieli wyjąć te ryby. I byśmy chcieli wyjąć te ryby, bo to są jakieś dwie niepełne skrzynki tych ryb. Więc tak kiepskawo bym powiedział. Hopaj. Hopaj i troszkę rybek tutaj jest. Dobra, to teraz by trzeba było te rybki złowić. Myślę, że trochę pokarmu też im się przyda. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Karma 45. No to rzucimy wiaderko. To karma 95. No to git. Ryb mamy 109, więc zaczniemy połowy, żeby można było te ryby wędzić. No i dobra, wystartowała maszynka. Tu się pojawiają rybki, które łowię. Słuchajcie, może, bo to czekali na te rybki nad tym pięknym stawem w grudniu w temperaturze 4 stopni. No powiedzmy jest takie no, że umówmy się tak, że jak nałapię tych rybek, wypełnię nimi wędzarnię, to się spotkamy ponownie. Więc jedziemy teraz z rybkami i widzimy się przy wędzarni. Ok, no to rybki mamy wszystkie wyłowione i w wędzarni. Tą jedną skrzyneczkę, która gdzieś mi tu złośliwie odpadła, postawimy tu i zapakujemy do chłodni. Przyda się na kolejne wędzenie. Dobra, chłodnia zamykana. No to odpalamy naszą wędzarnię. Spróbujemy oczywiście pozamykać co się da. Ten chyba gdzieś się tu zamykał. No i hajcujemy, słuchajcie. Dobra, tu się rybki wędzą. Od razu Wam powiem, że zrobiłem taki teścik i skrzynkę na skrzynkę chciałem na pomoście postawić, w sensie wyładować, tak? I skończyło się to sporą tragedią, bo skrzynki nadal lądują w stawie po prostu. Dobra. No więc teraz będę te skrzynki zabierał i układał. A ciekawe, czy one są tutaj przyjmowane? Nie, tu nie są przyjmowane. Ok, to taki eksperyment. Słuchajcie, pozwólcie, że znowu zrobię tutaj cięcie i te skrzyneczki tutaj sobie pozwolę jakoś poukładać. I jak je jakoś tutaj poukładam, to wrócę do Was. Ok, moi mili, karmę tutaj 2 wiaderka zostawiłem. Rybki wyłowione.
Mamy tutaj w ten sposób poukładane skrzynki. Myślę, że tutaj spokojnie na rok, może nie na rok, ale na pewno parę miesięcy wystarczy. Dopiero 2 rybki się uwędziły, więc tak to właśnie wygląda. Dobra, my wsiadamy do naszego traktorka i będziemy próbowali stąd się wydostać, zawrócić. Podjedźmy w takim razie tutaj do tego szerszego miejsca. O, tu jest na tyle chyba duży ten plac, że dam radę zawrócić. Jestem o tym przekonany. No, bezproblemowo. Można tutaj wjechać i zawrócić. Nawet taką dużą przyczepą, tak naprawdę. Dobra, ta przyczepa na pewno będzie miała u mnie w sercu swoje miejsce z uwagi na ten piękny autoload. No, to jest mistrzostwo świata. Słuchajcie, co jeszcze ja tutaj będę potrzebował? Mówiłem, że to nagrywam drugi raz, więc powinienem być lepiej przygotowany. Skoro mamy... Oj, przepraszam, bo zapatrzyłem się właśnie na moją kartkę, a tak naprawdę na drugi monitor, gdzie sobie wypisałem te prace, które robiłem na odcinku, który mi się nagrał bez głosu tak naprawdę. Nie wiem, jakiś problem miałem. Pewnie dlatego, że OBS był wymieniany, że nowe słuchawki z nowym mikrofonem i takie tam kombinacje. Ale nagrywam przez stary mikrofon, tak żeby nie było, tylko przepraszam, jestem lekko przeziębiony, żeby nie powiedzieć mocno. Ale chciałem ten odcinek dla Was nagrać i trochę pocąc się, ale mimo wszystko nagrywam. Dobrze, słuchajcie, co dalej? Dalej to podjedziemy do sklepu i tam się przez chwilkę zatrzymamy, czy nie? Na pewno podjedziemy do sklepu tym traktorem i tam go na chwilkę zaparkujemy. I pójdziemy do obejścia, bo w naszym obejściu w styczniu będziemy chcieli sprzedać mięso. W sumie nie wiem, czy po raz pierwszy, nie pamiętam, czy ja już sprzedawałem mięso. Chyba jeszcze nie, więc trzeba jeszcze wdrożyć produkcję, żeby w styczniu było co sprzedać, nie? Stąd zaraz jeszcze wyciągniemy króle, wyciągniemy kaczki i kury i damy rzeźnikom zajęcie, żeby nam jakieś mięsiwo wyprodukowali. A dlaczego mówię, że przy sklepie bym stanął? Bo już myślę o kolejnym odcinku i nie wiem, czy nam się ten sprzęt na kolejny odcinek nie przyda. Na razie go może tutaj zostawmy, niech on sobie przyparkuje przy sklepie, nikt się chyba nie obrazi. Tak, a my tymczasem zapiszmy grę, tak, to jest dobry pomysł, bo tak jak Wam już mówiłem, albo i nie, mam problem z Tajfunem, co jakiś czas mi wywala grę, więc lepiej ją zapisać, a my byśmy sobie tego Fenda nie, ale do niego możemy wsiąść. O właśnie, tylko po to, żeby przesiąść się do tego Johna Deere'a, bo on tutaj ma zamontowaną albo prawie zamontowaną platformę dla zwierzaków, tylko że ja tych zwierzaków to nie bardzo, tych dużych to mam. To trzeba będzie z tą klatką polatać. A słuchajcie, może właśnie jakiś kontrakt byśmy zrobili. Swoją drogą, pojawił się jakiś fajny kontrakt? Bo widzicie, że kupujemy kultywatorowanie. To są 2 kontrakty, więc ok. I może byśmy zrobili tak, że te przedmioty pożyczymy. A jeszcze byśmy wzięli to zlecenie. Przyjmij.
I w takim razie udalibyśmy się i wypuścili panów do pracy, nie? Wsiądź do pojazdu, byle jakiego. Nie dbaj o bagaż, nie dbaj o bilet. To nie jest byle jaki pojazd, to jest Valtra. Całkiem sympatyczny ciągnik. Widzicie, ja lubię Valtry. Lubię Valtry. W swoim czasie to był jeden... Kurczę, czego nie mogę podłączyć? Jeden z pierwszych ciągników, którymi grałem, więc... I najpierw pojedziemy na to małe pole. Wykorzystamy sprzęt pożyczony na dużym polu. A może ja wsiądę do tego pojazdu? To będzie mi się zdecydowanie go lepiej prowadziło. Nie wiem dlaczego, ale ja tak mam, że jak jadę pojazdem z kabiny, z pierwszej osoby, to dużo lepiej mi się prowadzi taki pojazd. Ok. Aż tutaj się prosi o cięcie, ale tym razem myślę, że taki klimat zimowy, 4 stopnie, taka nasza badziewna zima bez śniegu, bez mrozu, no w sumie coraz częstsza w naszym klimacie. Teraz pytanie, czy ja dobrze jadę na tamte pole. Zakładam, że tak. Tu widzę, według mapy jest jeszcze jedna ścieżka, którą będziemy chcieli podążać. O właśnie, i jedziemy w kierunku słońca albo tej mgły. Zobaczcie jeszcze raz, jak tu pięknie ta droga jest zrobiona, jak wszystko skacze tutaj. To widać, że to jest polna droga, a ja po niej popylam po prostu jak po autostradzie. Dobra, tutaj dojechałem do mojego pola i teoretycznie mógłbym je też skultywatorować, tak myślę. Jak ono wygląda? No właśnie, można by ją skultywatorować tutaj. To będziemy coś na nim robić, tak? Zobaczmy jeszcze tylko. Co my tu mamy? pH nie jest tragiczne, nie jest wzorcowe, azot na pewno jest. Więc tutaj moglibyśmy coś może... Czy ja tu coś rozsypywałem, jakiś obornik? No wybaczcie, ale nie pamiętam. Ale dobra, to tak widzę poza scenariuszem mi to wyszło. Więc na razie jedziemy zrealizować zlecenia, a może jeszcze przyjedziemy tym wielkim kultywatorem zrobić na tym polu porządek. Zobaczmy tylko, czy aby na pewno ja mogę tutaj kultywatorować obcym sprzętem, bo może się okazać, że nie. Jest to też taki pomysł, żeby nie mając sprzętu, tak, wykonywać... Aha. No właśnie. Do wykonania zlecenia, a to nie jest zlecenie. Więc mi ten numer nie przejdzie. No trudno, nie przejdzie to nie przejdzie, ale wydaje mi się, że tutaj przejdzie, bo to będzie zlecenie na kultywatorowanie, więc gra nie powinna narzekać, że robię co innego, tylko jak tam dojechać? A, to jest właśnie to pole. O, i tutaj komuś coś się ewidentnie... A nie, to zebrane jest. Czy ja włączyłem tutaj sztuczniaka? Włączyłem, no i pan się rozkłada, dobra, niech dzielnie pracuje. A my wrócimy do naszego gospodarstwa.
Gdzie my tu wrócimy? My byśmy chcieli wrócić do domu. Odwiedź, tak jest. I teraz spełnić to, co obiecałem, czyli wywieźć drób do rzeźnika. I tymczasem przelecimy z wózkiem. Ale niedaleko, tu go postawimy i będziemy już dalej zaraz wozić. Aha. Tylko teraz ile tego drobiu? Dajcie mi zerknąć na ściągę. Więc weźmiemy 7 kaczek. Tak, ok. To było 3 i jeszcze 4. Nie da rady. Więc mamy chyba 6 kaczek w przyczepie. Ok. No to ruszamy. Tutaj nowa aktualizacja tej mapy 01 wprowadziła, z tego co pamiętam, zmniejszoną ilość kompostu, jaki produkują gęsi, bo faktycznie tego kompostu było bardzo dużo. To pamiętacie, że ledwo minął miesiąc, a ja tam miałem prawie cały gęślik i to całkiem sporo tego kompostu, nie? Nie to, że cały gęślik, bo on tam niewiele mieści, a on tam sporo mieści i sporo go było wyprodukowanego. Dobra, rozładuj. Jeszcze 3 sztuki. Ok. I byśmy teraz wrócili po kaczkę i 2 kury. No to nie jedzie zbyt szybko, więc dlatego no, szybciej jest tak naprawdę wziąć to w łapę i chyba przejść, nie? Takie odnoszę wrażenie, niż prowadzić. Tutaj troszeczkę jest za mała, uważam, prędkość tego wehikułu. Tak przynajmniej powinien dostać jakiegoś buffa i plus 3 do prędkości. Chociaż z drugiej strony, gdzie tam nam się śpieszy. Więc 1 kaczka przenieść i powinno się udać jeszcze 2 kury zabrać, o na przykład te. Rozładuj z... Nie da rady kury wziąć? A ile ja wziąłem tych kaczek? Przenieść do hodowli. Jeszcze raz. Mam wziąć 2 kury. Przenieść. I 1 kaczkę chciałem. No oczywiście, że się da, tylko coś źle naklikałem poprzednio. Bo wydaje mi się, że będę miał już teraz na full. Ciekaw jestem, czy do tego jeszcze mogę dobrać króle. Ale myślę, że nie, że w danym momencie może być zwierzątka z jednego, w cudzysłowie, kurnika, tak? Tutaj kury i kaczki są z kurnika, gęsi są osobno. I myślę, że zająca tutaj bym żadnego nie dołożył. Dobra, zajęcy potrzebujemy albo królików, bo jednak królik od zająca się różni. A czym to nie będę chyba musiał tłumaczyć. Więc królików potrzebujemy. Królików potrzebujemy 7 również. Tylko czy mi tutaj ta taczka trochę nie przeszkadza, co? Tak odrobinkę. Hop,
Aha, drzwiów trzeba otworzyć. No i hop. Zobaczcie, jak ja się pięknie obracam. Dużo łatwiej mi się tutaj obracać niż będąc 7 króli. Tu mam 5. I jeszcze 2. No i to będą te 2. Ok. I teraz pytanie, czy da się to tak zabrać? Czy to już za ciężkie? Nie, drzwi mi się zamkły. No dobra, to musimy wyjechać, bo ewidentnie nam się wózek zrobił chyba zbyt... O, ależ pudełka wpadłem. Ciężki. Wszystkie króle czarne. To ciekawostka. Wydaje mi się, że inny kolor wkładałem. Tak, tutaj z manewrowaniem. Tutaj Andy się popisał. W ogóle cała ta jego mapa wydaje być się troszeczkę taka, powiedziałbym, niezbyt łatwa. Jeśli chodzi o wszelakiego typu manewry. No i tak 17 razy może nie. Co mi tu zostało? Rozładowane. Dobra, wózek zostawmy przy tych królach. Cudownie. No i powiem Wam, że dosyć sprawnie to idzie. 46 minuta naszej pracy wspólnej, natomiast moja trochę dalej. Pięknie tu wszystko wisi. A gdzie są kurka, króle? No królików nie widać, ale tu widać, że leżą. Dobra, to panowie bierzcie się do roboty. Tego nie ma. Co to jest? Drób. Aktywuj. Tego nie ma. Królika aktywuj. Wieprza i woła nie ma, chociaż pokazuje, że jest. To jakiś bug mam i nie wiem, skąd to się wzięło. I tutaj jest to samo, nie? Nie ma tych materiałów zwyczajnie, natomiast tutaj pokazuje, że niby jest i nie rozumiem tego. Ale nie umiem tego naprawić, więc będzie jak będzie. Tutaj troszeczkę już tego mięsa mamy różnego. Wydaje mi się, że jeszcze się coś tu chyba zmieści. O, tu kurczaki akurat leżą. Tu mamy, nie wiem, coś... tu chyba jest pork, czyli wieprzowina. O, a tu jest chyba wołowinka. No to już ją weźmy i damy ją na górę. Tak, niedługo trzeba będzie wziąć. Dobra, drzwi się zamykają, produkcja leci. Zrobimy save'a co jakiś czas. I słuchajcie, ostatnio co mi została rzecz, którą chciałem zrobić na tym odcinku, to jest jeszcze jedno drzewo do tartaku. I dobrze, że zrobiłem tego save'a, bo tak jak mówiłem, mam niejaki problem z tym tajfunem. Czasami po prostu wywala mi grę, tak zupełnie na amen. Ok, to jedziemy wyciąć jeszcze jedno drzewko, być może 2 i dostarczyć je do tartaku. No i teraz już wiem, do czego mi będzie ta laweta potrzebna. Ta laweta mi będzie potrzebna do tego, żeby
no, gałęzie pozbierać z tego drzewa na lawetę, więc zaraz dojedziemy jeszcze lawetą do lasu. Także czekajcie mnie w lesie. No to okej, jesteśmy w lasku i bierzemy się za wycinkę. Dlaczego ja wycinam tutaj ten wąwóz? Otóż wycinam ten wąwóz, ponieważ być może, jeśli zachowam ten teren, będę chciał zrobić tu po prostu drogę. I teraz pytanie, czy ja mogę ten pieniek w jakiś sposób usunąć. No, zobaczmy ten drugi pieniek. A, tu jakiś kawałeczek został. No, trochę słabo to wygląda, jeśli chodzi o usuwanie tych pieńków, to trzeba będzie coś innego tutaj zrobić. Dobra, a póki co byśmy obalili to drzewo. Gdzieś tu nisko. Muszę przyznać, że chociaż dobrze się przewraca, bo miałem już też takie problemy czasami, że drzewa się dobrze nie przewracały. Dobra, odetnijmy tą gałąź. Aha, to tak sobie na traktor rzuciłem. Cały ja. Dobra, odetnijmy tamto. Hop. I drugą gałązkę. Tak, tu mamy na traktorze leżą troszkę, ale to nic nie szkodzi. To odetniemy coś takiego. Traktor jest ubezpieczony od takich problemów. Ok, i czy ja coś jeszcze mam tutaj do odcięcia? Czy ja już to mogę holować? Zaraz przyczepimy tu traktor i zobaczymy. Swoją drogą, ja nie wiem, czy ja tutaj Lumberjacka nie mam. Dajcie mi chwilkę, zerknę sobie. No okej, to sobie popatrzyłem. Dużo się z tego nie dowiedziałem, ale to nic nie szkodzi. Wsiadamy do pojazdu. Próbujemy się wycofać i próbujemy objechać ten cały teren, żeby podłączyć główny pieniek do tej wyciągarki. Mnie tylko jeszcze jedna rzecz interesuje. Czy ja mogę niszczyć te krzaczory? Zerknijmy. No nie mogę. No, trzeba by tu przyjechać innym sprzętem, żeby te krzaczory zniszczyć. Jeszcze jest jedna rzecz, którą mogę Wam tutaj pokazać, bo oczywiście istnieje możliwość zaparkowania tej piły tutaj. Hop. I mamy piłę zaparkowaną. A teraz zajmijmy się tym drzewem. I tu ważna chwila, bo czasem tu się wywalało właśnie. Podłączmy. OK. I spróbujmy. Mamy tu jakieś wajchy od sterowania. Tak. Pociągnąć to drzewo.
Dobra, nie jest źle. Wsiądźmy do traktorka, to byśmy opuścili. Siądźmy, zobaczmy, czy jeszcze się to uda. Jednak bez latarki. O, nie w tym miejscu. Jeszcze, o. Tak dosunąć. Wydaje mi się, że teraz będzie to lepiej wyglądało. I bardziej fajnie. Zobaczmy. Zobaczcie, jak będę ciągnął takie drzewo, nie? Tylko na tych odciętych uważam... Którędy ja tu przejadę? Chyba tędy. Na tych odciętych gałęziach źle jadę. Na tych odciętych gałęziach nie powinno już nic być, tak? To tutaj widzę, że mamy jakiś błąd. Bo jak odciąłem te gałęzie, zobaczcie, co tutaj te wiechcie robią, ja tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Dobra. Na szczęście one są chyba niekolizyjne, bo ja odciąłem wszystkie te duże konary. I one tam sobie są odcięte, tak? Więc skąd te gałęzie, to nie wiem. Może trochę taka nieładna ta zrywka, bo powinienem to drewno teraz jakimś dźwigiem włożyć na platformę i odwieźć, a nie ciągnąć po asfalcie. No ale jest jak jest. Wybaczcie mi ten taki brak profesjonalizmu w tej zrywce. Ale przynajmniej nie niszczę żadnych znaków drogowych. Więc jest ok. Wydaje mi się, że mogę tylko jeszcze, by było nie najgłupiej, żebym właśnie trochę poluzował tą linkę, żeby to drzewo się lepiej układało. O, tutaj obwóz bym zniszczył. Dobra, już niemal jesteśmy w tartaku. No i właśnie tak trzeba zrobić. Trzeba odciąć główne konary i targać tylko ten pieniek, a resztę tam spróbujemy jeszcze raz zatargać albo włożyć na przyczepę. Dobra, gdzie my tu mamy ten teges? Mamy w tej chwili 35 000. 41. No to za dużo tego nie przetargałem. Raptem 6000. No nic, zawsze coś. A ciągnik brudny, wypadałoby go umyć, bo widać jaka szyba jest po prostu fatalna. I tutaj bym wjechał do myjni na stacji benzynowej, ale niestety chyba ta myjnia nie działa. No dobrze, moi kochani, ten odcinek prawie mógłby się zakończyć, gdyby nie to, że mamy jeszcze tutaj co robić według rozkładu jazdy. Więc jeszcze zobaczmy moje zmagania z tym drewnem, jak to będzie wyglądało. Czy uda mi się to całe drzewo tutaj jakoś ściągnąć albo zapakować, zaraz zobaczymy, jakie ono jest duże. Zaparkujemy ciągnik. Ok, i spróbujemy to jeszcze trochę pociąć. Musimy wziąć tylko piłę. No i zobaczmy, jak to wygląda. Najpierw tą piłę jednak schowajmy. Ile to waży? O, ale to mogę
zabrać gdzieś na jakiś wolny teren i zobaczyć, czy ja tą piłą będę w stanie odciąć jakiś tutaj śmietnik. O, i takie coś mi tu zostało. Jeszcze raz. Dobra. Się udało i został bardzo przyjemny kawałeczek. O, z takimi tutaj dzyngsami. Ale obawiam się, że tych dzinksów to ja już nie zlikwiduję. Więc kładziemy to wszystko na przyczepę. O, to jest nie bardzo kolizyjne, więc trudno, będzie tak po prostu brzydko wyglądało. Następny kawałek, który mógłbym wziąć, to waży za dużo. Więc spróbujemy to jakoś tutaj przyciąć. Okej. To pytanie, czy tutaj coś się uda zdziałać. O, to właśnie jest to, co chciałem, żeby mi te gałęzie poznikały maksymalnie. A to złośliwie zostało. I się wierci, nie wiadomo po co i dlaczego. Dobra, i został taki śmieciuch. No i teraz pytanie, czy on mi tutaj jest w jakiś sposób potrzebny. No nie mogę się go pozbyć. Dobra, zniknął. Teraz pytanie, co ja za guzik naciskam, że mi ciągle... Trochę mam tu za ciemno, wiecie? Czy ja to jestem w stanie teraz podnieść? To tak. Jakiś taki dziwny kawałek. I teraz, czy ja tutaj coś mogę tą piłą zadziałać? Jak tu odetnę? To ta gałąź nie znika. Słuchajcie, to jakieś grube nieporozumienie. Dobra, pakujemy to, nie ma co się dalej zastanawiać. Gdzie to tutaj leży? Aha, przyczepa w drugą stronę, no tak. No, powiem wam, że daje to radę. Hop.
No to jest bardzo sympatyczny kawałek, bez żadnych gałęzi. No a tutaj walka trwa nadal. Ten ma trochę dużo, trochę ciężki. Byśmy go gdzieś tu obciachali. No i to już można by wziąć, widzę, i to prawie też. No dobra, to bierzemy. No i gdzie to się teraz zagubiło w tym lesie? Nie wiem. W tych krzaczorach. O, jest. Kurczę. Dobra. O, jest grudzień. W grudniu za wiele nie zrobimy w polu, więc taka zabawa z drewnem, która, mam nadzieję, pozwoli mi jakoś na tych deskach, nie powiem, że zbić fortunę, ale chociaż kredyty popłacić jako tako. Co dalej, młoda paro? Tutaj by trzeba było coś rozciąć. Dobra, i co tutaj jeszcze ja mogę paluszkami wziąć? Może weźmy co możemy i zapakujmy. O, nie weźmiemy. Jednak za ciężkie. Ajajajajajajaj, z tym światłem. No nie chciałbym odchodzić od komputera, ale chyba będę musiał, bo guzików nie widzę. Się zastanawiałem, gdzie te chaszcze poleciały. Czy ja to drzewo będę w stanie w całości zapakować, czy nie? Jak myślicie? No nie wiem. 218 kg. Co tutaj jeszcze muszę odciąć? Dobra, coś odpadło. Może słuchajcie, spróbujmy pociągnąć to trochę tym ciągnikiem, bo tak ciąć, ładować na tą przyczepę. Spróbujmy co większego pociągnąć, ale zróbmy wcześniej zapis, żeby nas Tajfun znowu nie pozbawił pracy naszej. Dobra.
Pierwsze primo odłóżmy. Aha, tylko jej nie mamy. Hop. A teraz spróbujmy. Hop. I do tu. I spróbujmy wyciągnąć ten duży kawałek. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. On jest za duży. Nie, 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 nie. To tak nie może być. On jest zdecydowanie za duży. Muszę go rozciąć na mniejsze kawałki. O, tu na przykład. Hop. Tu na przykład. Hop. No i te krzaczory wyrastają, Bóg wie skąd, tak nie wiem po co. Czy to już wszystko jest niekolizyjne, jak myślicie? Dobra. Najgorsze są te gałęzie tutaj z boku, bo nie ma jak ich tutaj obciąć. Powinien tak ciachnąć, tak i one się powinny odcinać, nie? To spróbujmy jeszcze raz zaczepić. Linkę. I zobaczmy, jak to teraz wygląda. O, może damy radę to przeciągnąć. Spróbujmy. Dobra, trochę krótszy żeśmy zrobili. Nie fajnie. Oj, drugi znak drogowy. Dobrze. Dobrze, że te znaki się zaraz poustawiają przy kolejnym save'ie. Dobra, udało się przejechać przez bramę również. Ciekaw jestem w ogóle, jaki to jest wielki kawałek drewna, który tutaj przywiozłem. Jest 40 000, 2200. Myślę, że to już jest całkiem fajna wielkość tego drewna. Jest tak w 80% zapełniony ten tartak. Ale tamte gałęzie jeszcze bym przywiózł. Więc słuchajcie, dajcie mi chwilkę, zaraz się uporam z tymi gałęziami. Ok, moi kochani, całe drzewo zostało już wycięte i załadowane na tą przyczepę. Nie wiem, ile tutaj tego jest. Mam nadzieję, że te wszystkie gałęzie są niekolizyjne, więc
Jedziemy w taki oto sposób. To była ciężka przeprawa z tym drewnem, także muszę przyznać, że wycinka tutaj lasów nie jest bardzo przyjemnym tematem i dostarczanie drewna do tartaku nie jest fajne. No chyba słuchajcie, że posadzicie swój las świerkowy, no to wtedy podejrzewam, że obcinka gałęzi, dzielenie na fragmenty już nie nastręcza tak dużych problemów, jak tutaj z tymi drzewami liściastymi. Aha, i kultywatorowanie trzeba zaraz puścić dalej, dobra. My powinniśmy tutaj skręcić. Ok. Przez chwilkę zobaczmy, jak to wygląda. Dramatycznie. Ale tutaj całą tą koronę pociąłem i zapakowałem na... nie tutaj. Bo tu są zrębki. Całą tą koronę pociąłem i zapakowałem na przyczepę. Dobra, to spróbujmy tak podjechać. No myślę, że chyba załapie. Odepniemy pasy. No i co? Mamy 42 000 i cała ta praca, słuchajcie, to raptem 3000. No po prostu jakiś dramat. No, 45 000. No dobra. Mamy ile mamy. Tartak pracuje, to chwilowo tu zostawimy, skoro jest wyłączone. Zrobimy save'a. I tak się zastanawiam, ale na tym materiale byśmy zrobili już ostatnią rzecz. Ostatnią rzecz i to zrobimy chyba tu. Tak jest, że tak, siano. Tego siana muszę się pozbyć. Czy ja muszę się tego siana pozbyć? Do czego? Co ja teraz chcę zrobić? Tak, muszę, bo muszę mieć pustą platformę. I pytanie, czy ja to siano mogę tu wysypać? Już nie pamiętam, czy tutaj tylko trawa. Tak, siano też mogę wysypać. No i git. Dobrze, to siano mamy wysypane. A my jedziemy, słuchajcie, po TMR, bo jeszcze pamiętam o cielętniku, który może zostać bez jedzonka, więc jakiś TMR-ek byśmy chcieli, ale żeby TMR-ek, to muszę przyczepę wydobyć. Dobra, przyczepę podłączę, ale najpierw jeszcze zobaczyć, czy bym na pewno ja tu miał jakiś TMR w tym mieszalniku. No, mam TMR, dobra. Tu jest 5536. W sumie jak już go podłączyłem, to mógłbym go wysypać. O, tu widzę, że obornik będzie do posprzątania niedługo.
No dobra, to spróbujmy wycofać. Okej. A my sobie nasypiemy TMR tutaj i pojedziemy do cielaków. Jak im się mleko skończy, to żeby mogli TMR-u użyć. No i cudownie. Aż tyle to chyba nie potrzebowałem, ale to nic nie szkodzi. Słuchajcie, i według mojej rozpiski to jest to, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Ogrom pracy wykonaliśmy, uważam, ale to jeszcze nie koniec pracy w grudniu, bo w następnym odcinku, spoiler alert, jak to mówią, zajmiemy się rolnictwem precyzyjnym w winnicy, bo tamten odcinek też mi nie wyszedł i mam pewne doświadczenie, przemyślenie, którym od razu się z Wami podzielę, więc nie zobaczycie tak od razu jak lamię, tylko za chwilkę. Dobra, czy mi się to uda wysypać gdzieś? Nie mam nigdzie wysyp. No dobra, zrobimy zawrotkę i spróbujemy jeszcze raz. A, mam wysyp, tylko trzeba się na to przełączyć. No to syp. No, dużo się nie nasypało. Dobra, zostawmy to chwilowo tutaj. I cóż, zerknijmy do rozpiski. Przyczepa kupiona, ryby zrobione, świnki Big Bag. A, jeszcze świnki, moi kochani. No dobra, to lecimy do świnek. Dlaczego lecimy do świnek? Już Wam mówię. Zobaczcie, trochę mnie niepokoi taka rzecz. Niby żarcie jest w tych świnkach, nie? Mają 200, pokarm z 1800. Ale jak popatrzymy sobie tutaj do chlewika, to kukurydza, która powinna być 50% tego posiłku, ewidentnie jest tylko 240, to jest 1/6, 6 razy, no to nawet nie robi tego. A 1/6 to jest mniej niż 1/3, czyli to jest raptem 15%, a nie 50%. Czyli one jak zjedzą, to większościowo kukurydzę. Więc plan jest taki, nie wiem czy on zadziała, żeby po prostu przywieźć tutaj przywieźć świnkom worek z ich żarciem i może to poprawi sytuację. Nie paleta, nie nawóz, nie nasiona, karma dla świń. Ok, czy ja ten worek jestem w stanie podnieść? Nie, bo on ma 700 kg, czyli jest za ciężki. Tak więc jeszcze byśmy tylko nakarmili świnki i wydaje mi się, że moja misja na dzisiaj dla Was będzie wypełniona. Bardzo głupio tutaj zaparkowałem ten podnośnik do tych Big Bagów. Po prostu sobie utrudniam grę.
wykręcę teraz? Taki najazd, nie wykręcę. Taki najazd zrobiłem. O, teraz wykręcę. Już chyba trzeba powoli kończyć ten odcinek, bo dopada mnie chyba zmęczenie. Dobra. To mamy Big Baga. Jedziemy zobaczyć, co to się wykona z tymi świnkami teraz za manewr. Ile będzie tej kukurydzy? Czy te tutaj proporcje się wyprostują, czy też zostaną tak niefajnie trochę? Dobra, się nasypało. No to jedziemy. To od razu można zabrać oborniczek. Tutaj widać, że ziemniaczki zasypałem karmą dla świń. Tak jak mówiłem, zabierzemy od razu oborniczek. Pięknie wycofaj. Te worki stają mi na przeszkodzie. Zaraz pójdziemy zobaczyć, co to się wydarzyło w związku z powyższym. Ok. Dlaczego nie mogę tej taczki zabrać? O. Dobra. I co tam teraz w tym chlewiku? Żarcia jest opór. Ale kukurydzy dużo nie przybyło. No dobra, miejmy nadzieję, że ta liczba kukurydzy 352 wystarczy dla tych małych prosiaków, raptem 9. I że to będzie ok. Słuchajcie, ja pamiętam, że mam jeszcze tutaj przecież do wykonania drugą część prac, więc ja sobie wsiadam do pojazdu i jadę na drugie pole. A z Wami się już żegnam i widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy robili drugie pole, plus zajmiemy się rolnictwem precyzyjnym w winnicy. Dziękuję bardzo za dziś, zapraszam na jeszcze. Dziękuję za suby. Jeśli macie jakieś uwagi, pomysły, to zapraszam. Nie obiecuję, że cokolwiek będę realizował, ale na pewno będę to starał się przemyśleć, może coś zmienić, nie wiem. Tak więc na dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Zdrówko dla Was. Obyście, że tak powiem, troszkę więcej tego zdrówka mieli niż ja dzisiaj, bo już gardło mi odmawia współpracy. Jak mam z tego pola się wydobyć? No trochę pojechałem niefajnie i o włos tutaj bym utknął. O, jest droga. Także dobrze. Dziękuję bardzo. Cześć.